Dzień dobry. Mamy piątek. Z mojej perspektywy to pierwszy piątek styczniowy spotkania z Wami. Ja nazywam się Wojciech Hera i w związku z tym zaczynam z Wami od złożenia Wam życzeń. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Życzę Wam przede wszystkim, żeby Wam się bardzo mocno szczęściło, żebyście mogli zrealizować swoje wszystkie cele, plany, oczekiwania, cokolwiek macie względem tego roku. Dla tych, którzy spotykają się z nami regularnie, tylko przypomnę, dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, a mam takie głębokie przekonanie, że mimo wszystko cały czas pojawiają się osoby pierwszy raz. Z wykształcenia jestem psychologiem, zajmuję się psychologią mistrzostwa w dużej mierze, czy też tą psychologią zdrowia, w dużej mierze psychologii sportu i biznesu i o tym sobie z Wami staram chyba w największym stopniu rozmawiać. Ale również te piątkowe powerwalki co 2 tygodnie ze mną są takimi trochę, bym powiedział, spacerami, w ramach których możemy sobie porozmawiać trochę o refleksjach Hery. Czyli takie trochę bajdurzenie na spacerze. I tak dzisiaj chyba też będziemy sobie to traktowali. Dlaczego? Bo do tematu dzisiejszego powerwalka trochę w kategorii self-care, czyli dbania samemu o siebie, ale również w kategorii samopomocy i zabezpieczenia. Naszła mi refleksja po niedawno nagrywanej, a ostatnio opublikowanej rozmowie w Hera on Air, w której rozmawiamy o GoPrze z 3 fantastycznymi dziewczynami z GoPru, czyli ratowniczkami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które jest oczywiście faktycznie fundamentalną częścią pomocy i bezpieczeństwa w górach polskich. Rozmawiamy w dużej mierze o tym, jak można faktycznie bezpiecznie poruszać się po górach. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób dzwonić, w jaki sposób prosić o pomoc w górach, w jaki sposób się samodzielnie zabezpieczyć. I ja zacznę od bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie od rzeczy, która w naturalny sposób rodzi bardzo dużo kontrowersji. Tak? GoPr, zresztą tak samo jak TOPR, czyli 2 organizacje zajmujące się pomocą w górach. To organizacje, które są w zdecydowanej większości oparte o ratowników ochotników. Kim jest ratownik ochotnik? To jest oczywiście bardzo dobrze wyszkolona osoba, która składa przysięgę, że dopóki zdrów będę, na wezwanie naczelnika lub jego zastępcy stawię się do akcji, aby nieść pomoc osobom w górach. I to w praktyce oznacza, że zdecydowana większa część pomocy oferowanej w górach jest realizowana przez osoby, które wykonują tę pomoc wolontaryjnie, ochotniczo, nie biorąc za to pieniędzy. Oczywiście mamy struktury zawodowych zawodników, ale one faktycznie są mniej więcej stanowią 10% całości wszystkich ratowników. Czyli z tej perspektywy patrząc, jak patrzymy sobie na akcję ratunkową w górach, to jest ona w dużej mierze oparta o ochotników. No i oczywiście w polskim systemie jest ona bezpłatna. W sensie ratowany nie ponosi kosztów. I tu pojawiają się pytania, tak? Bo pewnie nawet jak czytam komentarze po tej rozmowie, to bardzo dużo osób
mówi, że to właściwie jest bez sensu, że powinniśmy odejść od tego archaicznego systemu, że powinniśmy iść na przykład śladami Słowaków i Czechów, że tam interwencje ratowników są normalnie płatne i osoby otrzymują rachunek i mają go zapłacić. I oczywiście jak nie masz ubezpieczenia, to są to bardzo wysokie koszty. Miałem przyjemność też rozmawiać na ten temat ze Zbyszkiem Kowalskim. Zbyszek Kowalski jest jednym z najlepszych ekspertów w Polsce, jeśli chodzi o dialog lekarza z pacjentem. Siedzi od 30 lat w szeroko rozumianej służbie zdrowia, w pomocy. I on mówi, okej, w lekarzach na przykład i w tym, jak pacjenci zgłaszają się na SOR, to on jest absolutnie przekonany, że powinni otrzymywać rachunek, którego oczywiście nie powinni zapłacić, no bo płatność, jednakże jesteśmy w oparciu o służbę zdrowia w Polsce, która nie jest prywatną służbą zdrowia, jest państwową i w związku z czym w naturalny sposób nie ponosimy kosztów oprócz składek, które musimy płacić, żeby móc korzystać, to żebyśmy zobaczyli ten rachunek po to, żebyśmy zobaczyli, ile ta akcja kosztowała. I ja trochę faktycznie na tym chcę się zatrzymać i już nie wchodzić dalej faktycznie w cały proces opieki zdrowotnej w SOR-y i chcę wrócić sobie w tym momencie, bo mówimy bo już mi drugi wątek zaczął wchodzić, mówimy o GOPR-ze i TOPR-ze. No i teraz się pewnie pojawia w Was jakaś emocja, a ja już nawiązując do poprzedniego naszego spotkania, tam gdzie pojawia się emocja, tam gdzie pojawia się opór, należy się zatrzymać. Miałem takie same myślenie, tak? Również jako osoba uprzywilejowana w górach. Uprzywilejowana mam na myśli taka, która generalnie ma zasoby, ma środki, ma pieniądze na to, żeby sobie pozwolić na to, żeby kupić sobie ubezpieczenie. Myślałem sobie, dobra, to jest świetny pomysł, wprowadźmy akcję. No i teraz rozmawiając na ten temat z ludźmi bezpośrednio zaangażowanymi, czyli ratownikami, dzisiaj nawet się strasznie cieszę, będę miał jeszcze przyjemność nagrywać wywiad też z naczelnikiem GOPR-u i z naczelnikiem TOPR-u i będę pewnie sobie kontynuował ten wątek. Okazuje się, że oni podają fakty, podają dane, podają elementy, które mają bardzo ważne znaczenie. A mianowicie faktycznie Czesi i Słowacy, którzy wprowadzili nakaz płatnych akcji ratowniczych, monitorują to i okazuje się, że wprowadzenie płatnych akcji nie spowodowało, to co się wszystkim wydawało, spadek ilości interwencji. Znaczy nie spowodowało sytuacji, w których nagle okazuje się, że ludzie, którzy wiedzą, bo to jest najczęstszy argument podnoszony przez osoby, które mówią, że powinno się płacić, jakby ktoś zapłacił, to by drugi raz nie poszedł głupio, nieprzygotowany w góry. Okazuje się, że nie ma takiej korelacji. Znaczy, że generalnie niestety okazuje się, że nie spowodowało to, że liczba głupich interwencji spadła. Natomiast to spowodowało bardzo trudną rzecz, a mianowicie, że ludzie z małymi urazami, czyli na przykład ze skręconą kostką, ze zwichniętym lub obitym kolanem, nie dzwonią po służby ratownicze, jeżeli nie mają ubezpieczenia. Ukrywają to. Starają się pomóc sobie na własny sposób, co najczęściej oznacza, że koszty są znacznie wyższe niż byłyby pierwotnie, bo to znaczy, że interwencja rusza wtedy dopiero, kiedy na przykład ktoś właśnie miał na początku lekko skręconą kostkę i postanowił zejść i zszedł. Jeżeli szczęśliwie zszedł kilkaset metrów w dół, w rozumieniu nie kilkaset metrów jakby łącznie, tylko przed kilka kilometrów, ale zszedł na kilkaset metrów nad poziomem morza niżej, to najprawdopodobniej dojechał swoją
kostkę wystarczająco mocno, że i tak już nie był w stanie zejść bezpośrednio samodzielnie do końca trasy, więc i tak wezwał pomoc, tylko że jak ta pomoc przyjechała, to się okazało, że łączne koszty ambulatoryjne później były zdecydowanie wyższe. I to jest coś, co mi na przykład bardzo mocno otworzyło oczy. I teraz druga rzecz, która spowodowała, że spadła ilość ludzi gotowych poprosić o pomoc. I teraz jak ktoś zajmuje się, na przykład tak jak ja, budowaniem zespołu, to wie, że jednym z najważniejszych elementów zespołowości jest zaufanie, a jednym z fundamentalnych zachowań świadczących o wysokim zaufaniu jest gotowość proszenia o pomoc. Jest umiejętność do tego, żeby wyciągnąć telefon, zadzwonić i powiedzieć: potrzebuję pomocy. I okazuje się, że dokładnie wprowadzanie regulacji w postaci chociażby ograniczeń, że ta pomoc jest dodatkowo płatna, jeżeli ją wykonasz, powoduje, że konsekwencje niepoproszenia o pomoc są zdecydowanie większe. Dlaczego o tym mówię? Bo mi to naprawdę trochę wbiło w fotel z poziomu tego gościa, który siedział sobie cały czas w tym modelu i mówił: dobra, ale z nimi pogadam, spytam ich, dlaczego nie powinno być tak, że będzie ubezpieczenie i tak dalej. Oni powiedzieli: Wojtek, mówisz z poziomu właśnie osoby uprzywilejowanej, która może sobie na to pozwolić. Tak, zaraz sobie powiemy o tym, że góry nie powinny być dla wszystkich, jak się nie stać, to nie idź. To tak do końca nie działa. Takie łatwe myślenie. A z drugiej strony oni powiedzieli, że dzisiaj się mierzą z bardzo ważną rzeczą, a mianowicie z tak zwanymi kanapowymi ekspertami, czyli z osobami, które dają sobie przestrzeń i prawo, tu pójdę, bo się sam będzie pójść, i prawo do tego, żeby oceniać na przykład akcje ratownicze zza fotela. Czyli GoPro oczywiście tradycyjnie stara się informować nas o tym, jaka była interwencja, jaka była akcja, stara się to opisać maksymalnie, chroniąc oczywiście dane osobowe osób, które brały udział, po to, żeby faktycznie była to lekcja też dla pozostałych osób, czyli co się wydarzyło i co można było z tym zrobić. No i oczywiście w naturalny sposób pojawia się internet, który nie robi nic innego, jak tylko absolutnie atakuje osoby, które były w akcji, mówiąc, że są właściwie beznadziejne i jak one sobie mogły doprowadzić do tego, że tam w to wpadły. No i teraz pewnie po tym wszystkim do brzegu. Opisałem trochę sytuację i teraz chcę z niej wyjść z taką ważną lekcją, mam przekonanie, dla pozostałych osób. Interwencja GoPro faktycznie, co ku mojemu na przykład zaskoczeniu, i w rozmowie dziewczyny o tym bardzo dużo mówią, że w obecnym czasie to w większości są interwencje w dużej mierze, które nie kończą się wysłaniem ekipy, czyli wbrew pozorom wcale nie są takie bardzo drogie, tylko są na przykład oparte o telepomoc. Bo okazuje się, że bardzo dużo osób, które poczuły się niepewnie w górach wykonując telefon, już sama rozmowa z ratownikiem odbudowuje ich pewność siebie, odbudowuje ich przekonanie, często pomaga im rozwiązać faktyczny problem. Czasami tym faktycznym problemem jest na przykład to, że zabłądzili, że gdzieś stracili orientację i faktycznie jakby można pomóc zdalnie. I wtedy nawet faktycznie ekipa nie rusza z dyżuru, nie rusza się ze schroniska, w którym są, i po prostu są w stanie rozwiązać problem. Oczywiście tylko i wyłącznie pod warunkiem, że uda się ten problem rozwiązać odpowiednio wcześniej. Oni mówią: my bardzo mocno chcemy, żeby każdy, kto poczuje się niepewnie, sięgał po naszą pomoc, ale absolutnie, żeby też był gotowy, że to nie jest od razu wezwanie nas do tego, żebyśmy przyszli do niego, tylko dał sobie przestrzeń na to, że my zgodnie z naszą najlepszą wiedzą poprowadzimy cały proces do tego, żebyśmy mogli maksymalnie dobrze pomóc. Oczywiście mówią też dużo o tym, co zrobić, żeby sobie samemu zbudować środowisko pomocowe, czyli jak idąc w góry poinformować najbliższych o tym, gdzie idziemy, ale o tym też sobie posłuchacie pewnie wszystkie rzeczy w podcaście, do którego Was bardzo mocno zachęcam, czyli w Hera On Air, rozmowy z dziewczynami z GoPro. I teraz przechodząc z tego do klamry do naszego, moim zdaniem, życia. Ja mam takie faktycznie przekonanie,
że chciałbym, żebyśmy trochę z perspektywy tego roku spojrzeli sobie, że jesteśmy w miejscu, w którym my bardzo często sami sobie nałożyliśmy właśnie takie zewnętrzne ograniczenia, patrz, ograniczenia słowacko-czeskie, że jeżeli nie jestem dodatkowo zabezpieczony, to nie mogę prosić o pomoc. Jak już zacząłem od tego, to będę kontynuował. Będę mówił o tym, że w dużej mierze GOPR jest oparty o służby ochotnicze. Więc ja bym chciał, żebyście zaczęli myśleć o tym w taki sposób trochę relacyjny. Po pierwsze, pomyślmy sobie, że każdy z nas jest pewnego rodzaju EOPR-em. EOPR to jest właśnie skrót, który wymyśliłem, czyli emocjonalnym ochotniczym pomocnikiem ratunkowym. Czyli ma takie duże przekonanie, że powinien być otwarty bardziej na to, żeby zachęcać ludzi do tego, żebyśmy nieść pomoc osobom potrzebującym je w dowolnym momencie, kiedy to poproszą. Ale z drugiej strony, abyśmy faktycznie dbali o to, że mówienie o pomocy w jakimkolwiek obszarze nie może być prowadzone w obszarze, czy ktoś zasługuje na pomoc, czy ktoś nie zasługuje na pomoc. Bo to jest chyba coś, co ze mną najbardziej właśnie zostało później po tej rozmowie. Czyli ta świadomość, o której mówią sami zainteresowani ratownicy, którzy noszą pomysł, mówią: słuchajcie, to nie jest tak, że ktoś inny może decydować, czy dana osoba tej pomocy potrzebuje, czy nie. To zawsze ta osoba musi zdecydować, czy potrzebuje pomocy, i my zakładamy, że jeżeli tylko poczuje się niekomfortowo w górach i poczuje się niebezpiecznie, ma się z nami skontaktować, to naprawdę nie będzie oznaczało, że my natychmiast rzucimy wszystko i pójdziemy w góry. My czasami sobie pomożemy tej osobie faktycznie zdalnie, czasami skierujemy ją do innych służb, czasami pomożemy w inny sposób. I to jest coś, co jest moim zdaniem szalenie istotne, bo mam takie naprawdę przekonanie, że my im bardziej jesteśmy nastawieni na to, żeby być niezależni, o tym, i tu wracamy pewnie do tego, o czym bardzo dużo mówi, czyli różnicę między niezależnością a współzależnością, to w tej niezależności bardzo często wpadamy w pewną pułapkę tego, że w momencie, w którym tracimy pewność, poczucie, gotowość do tego, że jesteśmy na pewno samodzielni, to w pierwszej chwili, jak za przeproszeniem ci Słowacy ze skręconą kostką, staramy się jeszcze bardziej sobie radzić sobie sami, a w momencie, kiedy już potrzebujemy tej formalnej pomocy, bo już naprawdę nie dajemy rady, to okazuje się, że udzielenie nam pomocy jest zdecydowanie droższe, trudniejsze i bardziej kosztowne niż powinno być. No to co? To was chcę zostawić z tym. Znowu, tam gdzie pojawia się przemyślenie, opór, pojawia się przestrzeń na refleksję, to ja bym chciał was zostawić z tą potrzebą refleksji w ten piątkowy poranek i zadać sobie pytanie: dobra, kto przystępuje do EOPR-u, czyli emocjonalnego, ochotniczego pogotowia ratunkowego, czy też grupy pomocników ratunkowych, i kto przypomni swoim najbliższym o tym, że naszym zadaniem jest nie oceniać, naszym zadaniem jest mówić o tym, że jesteśmy gotowi nieść pomoc i w tym obszarze, w którym będziemy mogli, damy ją jak najchętniej. Oczywiście pozostałe rzeczy, o których rozmawiamy w samej rozmowie, to noś ze sobą mapę, również tą nie tylko zdigitalizowaną, ale również zwykłą, papierową, bo ona potrafi ci uratować tyłek. No to co? To ja mam nadzieję, że sobie posłuchacie całej rozmowy. Ona jest naprawdę dobra. Życzę wam fantastycznego piątku. No i pamiętajcie o tym, że z sięganiem po pomoc jedną z najważniejszych rzeczy, która jest, to jest pytanie, które my sobie zadajemy często, czy ja na nią już zasługuję. Odpowiem wprost: zasługuje każdy. Każdy, kto poczuje, że musi sięgnąć po pomoc, powinien po nią sięgać, a naszym zadaniem jest nie oceniać, wspierać i pomagać. I o tym będziemy rozmawiali sobie pewnie tutaj przez cały rok. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. To były fantastyczne prawie 20 minut, jak widzę sobie teraz 19:27, czyli taki idealny, poranny spacer, za który wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że mogliśmy przejść go razem i widzimy się za 2 tygodnie. Dzięki bardzo.